dobry, witam serdecznie po świętach Państwa. Cześć, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Naprawmy coś jeszcze w tym roku, tak? Tak pewnie byście chcieli i tak będzie. Wiem, już poznajecie, tutaj stoi. Ale zanim o tym ekspresie, to opis usterki od klienta. Pojedli? Popili? No, ja byłem święta w czeskiej Pradze, także zdrowo, spacerowo, bez obżarstwa, ale o tym to w najbliższy poniedziałek na filmie podsumowującym. Patrzę, wszystko ok. Chyba wszystko ok. Jeszcze poczekajcie tutaj. O, chyba teraz jest ok. Dobra, patrzymy na opis usterki od pana Artura, z tego co pamiętam już. Natrafiłem na pana super film na YouTube, szacun. Łapka w górę. Moja Jura ENA8 tu stoi, teraz jest zasłonięta opisem, już czytam, odmawia współpracy ze mną. Ja wiem od pana Artura, że ten ekspres był w Hospitality Center w Jurze, chyba 2 razy nawet, ale to wiem tylko z opowieści, więc mogę się mylić trochę, ale tak mi się wydaje. Kawalecie jakby coś było przytkane, a niby odkamienione było. Z ekspresu wydobywa się nieprzyjemny zapach, więc chyba jednak marketingowy chwyt, że sam się myje, nie działa. No, ja o tym mówię niejednokrotnie, ale co ja tam wiem. Przestał ciągnąć mleko, ale to chyba moja wina, bo jak próbowałem przetkać wylewkę do kawy i rozebrać ten przedni moduł, to musiałem tam wężyk od mleka odpiąć, no i może coś odpiąłem na stałe. Sprawdzimy. Ciekawe. Z ekspresu coś cieknie od spodu, nie jakoś obficie, ale jednak, to też będziemy sprawdzać, ale kończąc jeszcze maila od pana Artura, chciałbym oddać do pana ekspres na serwis, jest to możliwe, jeśli wskazane przeze mnie problemy powyżej mogły być przez pana wycenione. To będziemy wiedzieć, ja się umówiłem z panem Arturem, że przy takiej opcji, gdzie ten ekspres był w autoryzowanym serwisie Jury i oni nie bardzo tam podołali, z tego co pan Artur mówi oczywiście, to ja zrobię tą diagnostykę gratis. Tak się po prostu umówiliśmy, bo tutaj istnieje duże ryzyko, że może się nie opłacać tego ekspresu naprawiać. Pamiętacie, jakie mają problemy te Jury z małymi zaparzaczami? Jeszcze dodatkowe utrudnienie od pana Artura, ale to do pominięcia jest takie, zaraz zobaczycie. Dobra, pozdrawiam panie Arturze, działamy. Dodatkowe utrudnienie jest takie, a mianowicie nie dostałem zbiornika tego, wiecie, flakonu na tulipana, ale to z tym sobie poradzimy, bo się podepniemy wężykami i tak ten ekspres chcę rozebrać, przynajmniej do... no, zajrzeć do niego, bo czuć z niego pleśnią i to dosyć obficie, że tak powiem, delikatnie, słuchajcie. Wszystko mamy chyba ok, wy widzicie wszystko, światło włączmy. No to lecimy standardowo, czyli odpinamy zbiornik wody, którego tu nie ma. Tu mamy takie wciskadełko, nie mam jak wam pokazać tego już bez przesady. Było o tym, gdzie ja mam ten porządniejszy dziobak, taki ostrzejszy. To zawsze ciężko wychodzi. Ciekawe, czy będę się z tym dzisiaj pierniczył tylko 5 minut, czy 15, czy 50. Mam słaby chwyt tej rękawiczce, poczekajcie. Nauczyłem się trochę pracować w rękawiczkach, ale nadal nie lubię, żeby nie było. Wciskamy i próbujemy to odkręcić. O, jakbym kręcił w dobrą stronę, chodzi o wciśnięcie tego plastiku, widzicie? On po prostu zatrzaskuje się na tym kółku. Dobra, to mamy jeden problem z głowy. Kręcenie w dobrą stronę pomaga zatrzasnąć, ale ja mam... Dobra, później będziemy to sprawdzać, mam pewne wątpliwości. Idziemy na tył ekspresu, nawet jest kawa. Zdejmujemy osłonkę, już Jura dojrzała do tego, żeby nie robić tych przekręcanych osłonek, które były przekręcane tylko po to, żeby je złamać. No wyjęłaś. I tu mamy zatrzaski. Aha. No, nie wiem na ile to był rozbierany i przez kogo ten ekspres, ale tu nie ma już zatrzasku. Nie wiem, czy to widzicie. No, jakby to niewiele tutaj szkód robi. Dolny jeszcze jest, ale robi. Bo musimy się dostać do wkrętów. Jeszcze dół. Jeszcze dół. Ja sobie to tak odginam i wysuwam do góry. O, wyskoczyło. Jak to się robi już ileś tam razy, to się nabiera wprawy. Tu zatrzask jest, właśnie tego nam tu brakuje. Nie wiem, czy się złamało komuś przy otwieraniu. No ja raczej nie złamałem, bo widzieliście, to latało luźno. Przyłapiemy na jakąś taśmę, zobaczymy. Magiczny kluczyk Jury, bo są oryginalne wkręty. Magiczny kluczyk Jury. Kluczyk jajeczko tak zwane. Czy to kluczyk Jury? Nie wiem, ja go tak nazywam, bo go tylko w Jurze spotykam. Wynalazki, tak zwane utrudniacze. Nigdy nie pojmę tego. Ale Jura z tego słynie. Utrudniać innym serwisom.
To tak naprawdę już żadnym utrudnieniem nie jest, bo te śrubokręty są wszędzie dostępne za groszowe sprawy. No ale tak to bywa. Ekspres fajny, generalnie wiecie sami, że ja używam Jury Eny Micro, tylko jeszcze tej dobrej Jury, jeszcze tej lepszej Jury, tak powiem, bo moja ma 15 lat, czy tam 14, 15, zawsze mi się myli, ale naście i działa. No ta, nie wiem ile ma, ale pewnie za chwilę się dowiemy, bo jesteśmy już na etapie bliskim rozłożeniu tego ekspresu. Teraz tak, żeby nim nie czochrać za bardzo po tym blacie, ja sobie tak, rozbierzmy to, wyjmijmy cappuccinator. A wyłaś. No tu wygląda, że jest ok wszystko, nawet czysty, w miarę powiedzmy. Końcówka cappuccinatora to znacie dobrze. A właśnie, skoro nie pobiera mleka, no zanim pójdziemy głębiej, czy grzybka pan nie zgubił, pan Artur? No nie, no jest. Jest grzybek. Jest grzybek, ja to nazywam języczek, no to jest napowietrzacz, tak? Tu bardzo często jest problem ze spienianiem w Jurze, ale czy w tej tak jest, nie wiem. Taca no, średnia krajowa, panie Arturze. Do zniesienia. Do wyjęcia. Tu coś pan rozbierał, mówi. To będziemy patrzeć później. No dobra. To co? Skoro to mamy rozkręcone, jak łatwo nam to... O kurde, nie będę musiał używać wybijaka. Taki powiedzmy standardowo tutaj widok. Często pytacie o ten element, to jest tłumik. Wymiennik ciepła, różnie to jest wymiennik ciepła, chyba to Jura nazywa. Wcześniej był taki miedziany, metalowy, który się rozłaził i był tylko po to, żeby go wymieniać, kosztował chore pieniądze. Teraz jest plastikowy, chodzi o to, żeby odparowywana grzałka tutaj jakby wychłodziło się to, zanim pójdzie to w tacę, żeby wilgoć nie szła do góry, a sami dobrze wiecie i ode mnie, i pewnie z autopsji, że zwłaszcza w tych małych urządzeniach wilgoć jest problemem. Wilgoć jest problemem i to dużym, bo no pleśnieją te ekspresy. Zresztą zaraz zobaczymy, co tu będzie, bo czuć pleśnią z tego ekspresu, nie ukrywam. Stał chwilę u mnie, ale czuć było już od samego przyniesienia go z samochodu od pana Artura. Więc no jest to jakiś problem. On na pewno jest większy, jeśli nie dbacie o ekspres. Na pewno jest mniejszy, jeśli dbacie, jeśli to co mówię, wylewacie, zawsze nie zostawiacie ekspresu z wodą. Czemu ty nie chcesz wyjść tutaj? Co to za zatrzas, którego ja nie rozpoznaję? Halo. Na czym to ja skończyłem? Okej, co tu jest za zatrzask dziwaczny? Nie przypominam go sobie. Ale to nie znaczy, że go tu nie ma. Nie wyjmę. Słuchajcie, nie wyjmę. No czuć pleśnią, mimo że jej nie widać, ale ja bym chciał wyjąć ten zatrzask. O, wystarczyło pod dobrym kątem, no tak, no wiadomo, trzeba się z czymś pomęczyć. Nie no, tu wygląda to nieźle. 2023 rok, grudzień, słuchajcie, ten ekspres ma rok? Naprawdę? Czy był wymieniany zaparzacz? Chyba, że tutaj... No kurde, ciekawostka, zaraz się włamiemy do przepływomierza. Widzicie ten napis tu? Mam nadzieję, że go widać. Mogę go nawet zoomnąć dla was. Nie w tą stronę, panie Bartku. O. Nie no, moim zdaniem to jest dosłownie równo rok, ale to ten ekspres byłby na gwarancji. No ale też właśnie, tak jak mówię, nie wiadomo o co chodzi. Zobaczmy przepływomierz. Data na przepływomierzu też nam coś powie. Tylko on tu chyba jest od spodu na ścisk. Tak jest. Nie chciałbym też, czekajcie. Nie chciałbym... Przyłapię to. Mówię wam, żeby nie robić tego taśmą pakową, ale ja to zrobię na chwilę. Przyłapię, a nie na czas taki, że to się zdąży zesparzać. Przyłapię pokrywę młynka, żeby mi się ta kawa nie wysypała. Bo chcę wyjąć przepływomierz. Połóżmy go na boku. Na tym boku, a może być kombinereczki. Żeby próbowali wcisnąć przepływomierz, tylko ja nie widzę, w którą stronę tutaj wchodzi do środka. O, w tą, dobra. Wciskamy. On jest tutaj na takim wciskadełku. O, ona jest rozwalona, już widzę. No ale dobra, bo stąd nie widzę daty. Jeszcze
Wciskam. O! Udało się. A może zdejmijmy ten drugi bok, co? Będzie nam łatwiej. No to na tą stronę. Nie będzie nam przeszkadzał. Zobaczymy, co tu się może lać. Tylko czy to nam teraz wyjdzie, czy to jest jeszcze gdzieś z przodu przyłapane? Nie pamiętam, słuchajcie. No nie. To jednak użyjemy drewienka do wybijania. Tu odczepiamy. Tu, żeby nie narobić szkód, śladów. O, pięknie poszło. Już pokazuję wnętrze tego ekspresu. Tu będziemy mieli czujnik wody. Właśnie, który będziemy musieli. O, i to też musimy rozpiąć. Bardzo dobrze, że się nawet wypięło. Bo musimy to rozpiąć, żeby co? Żeby podpiąć się pod obieg wody. Dobra, to nam zostanie, będziemy to oszukiwać magnesikiem. Na syfku trochę jest, więc zostawmy sobie to na wierzchu. No i zajrzyjmy do środka. Czy tu coś cieknie? No tu mamy zbiornik wody, on jest na wcisk. Można go w każdej chwili tu wcisnąć. O, ale na razie oględziny, a jak oględziny, to ja wam robię zooma i robimy oględzinki. No tu wszystko wygląda great, słuchajcie, suchutko. Zawór ceramiczny w pionie. Nie widać tu śladów wycieków jak na ten moment. Tu mamy grzałkę. Punkty, w których zdarzają się wycieki, to membrana. Wszystko tu dobrze siedzi. Nic tutaj przy zaworze ceramicznym też nie widzę żadnych śladów. Idziemy na drugą stronę. No tu tak naprawdę, słuchajcie, konstrukcja tego ekspresu to jest banalna, tak? Silnik, napęd zaparzacza, pompa, silniczek do zaworu drenażu, z tego co pamiętam, czujnik tacki, to widać, blaszki, zasilanie, grzałka, trójnik na grzałce. To takie dziwaczne te konstrukcje, no ale to działa, tak? I zawór ceramiczny. Wszystko w tej kwestii, a z drugiej strony cały system zaparzania, czyli grzałka tak powinna latać chyba, czyli nie rzucamy, zaparzacz, który będziemy na pewno wyciągać, ale właśnie ten przepływomierz miałem sprawdzić, bo tak gadamy o wieku tego ekspresu, to w końcu się upewnijmy. Przepływomierz, który już możemy tu wyciągnąć, tylko trzeba nam poluzować wspomniany wymiennik ciepła i przepływomierz datowany jest, moi mili, już widać, 12/2021. No wygląda tak, jakby zaparzacz był wymieniany, bo przepływomierz jest 2021, a zaparzacz jest 2023, czyli zaparzacz był wymieniany. Na to by wyglądało trochę słabo, szczerze mówiąc, bo ekspres, z tego co przynajmniej zdążyliśmy tutaj rozkminić, ma 3 lata, równo 3 lata. No i już nowy zaparzacz, no ale to się potwierdza z tym, co pokazywałem wam na filmach, czyli pękają te zaparzacze, słuchajcie, pękają te zaparzacze i ewidentnie w tym był problem jakiś z zaparzaczem na tyle poważny, że został wymieniony na nowy, czyli pewnie był pęknięty. Dobra, słuchajcie, musimy teraz tak konstrukcję wodną tutaj poprowadzić, czyli gdzie byśmy się tu wpięli najlepiej? Niech ja się zastanowię. Najlepiej to by się było w ogóle wpiąć do przepływomierza. Gdzieś mam tutaj wężyk. O, odwracamy sytuację znowu. Ten wyciągam. Ten jest dłuższy. Pytanie tylko, czy Fiego pozwoli mi na włożenie go tu. Dobra, nawet się zgadza. Tylko tak dobrze, żebyś wszedł do końca. O! No teraz będzie prościej. Zdecydowanie będzie prościej. O tyle będzie prościej, że ten przewód jest długi. Dobra, to bliżej, żebyście widzieli. Leży mi tu ładnie, grzecznie. Coś takiego. Dobra. Ważne, że jest zanurzony w wodzie. Odzoomujmy trochę.
światło na maksa, bo tu czarno. No tacka ewidentnie jest potrzebna. Czyli komplet. Jeszcze ekspres stoi na przewodzie. A nie powinien. Nie chcemy, żeby tak było. O. Czyli teraz tacka. No i co? I wszystko widzimy. Jeszcze złożyć wyleweczkę. Potem zbadamy, co pan tu odpiął. No i co? I jeszcze jakiś tu pojemnik by się przydał. Może być filiżanka. Słuchajcie, nie przeszkadza. Ekran jest dla was jakby mało istotny, bo tu nie były zgłaszane żadne problemy z ekranem. Ty jedziesz do tyłu. Ja tu kładę magnes przy czujniku wody. No i zobaczymy. To co, do prądu gościa. Nic więcej nie rozpinałem, więc w teorii jak wypniemy go do prądu, to powinien zadziałać. Zaparzacz nie wygląda na taki bardzo brudny, natomiast czuć pleśń. Włączony. Co nie znaczy, bo trzeba znaleźć przycisk power. Gdzie ty masz przycisk power, gościu? Tu. Okej, napis Jura, ładnie. Co dalej? Witamy. Co dalej? Witamy w Jura. Napełnij zbiornik wody. Czy Jura ma... Nie no, ma czujnik pojemnościowy, nie ma magnesu. Co ja kombinuję? Czyli muszę tu przyłożyć tak naprawdę rękę. Dobrze myślę? Tak jest. Przyłożyłem palec i działa. Tu się nic nie leje, tylko obserwujcie tamtą stronę, ja będę obserwował tą. Jak widać, wodę pobrał, bo wężyk się napełnił. Jakieś płukania wykonuje. Na razie nie widzę, żeby się coś lało. Wiecie, wycieki mogą być spod nawet zbiornika. Zaparzacz chodzi dosyć ciężko. No ale to zróbmy kawę. Kawa biała. O nie, dotykowy panel. Wiecie co to znaczy? Że muszę zdjąć rękawiczkę. Wy widzicie chyba tą kawę? Widzicie. Nic się na razie nie leje. Ja go może trochę przekrzywię do was. O. Byście widzieli też filiżankę. Dobra. Sztuczna woda, czyli woda w moich palcach. No i dobra, jak się to obsługuje? Kawa biała. Aha, tu się naciska. Kawa. Poproszę. No zmielił. Nie robi kawy. Nie wiem, na czym polega problem. Poza tym, że pobiera powietrze, bo wypadł wężyk. Tak, napełni się. To mój błąd. Nawet kawę kontynuuję. Nie marnujemy. Słuchajcie, tu wszędzie sucho. No dobra, starczy chłopaku, starczy tej kawy. Zobaczmy, o co chodzi z tym spienianiem. Pianka mleczna. Pewnie nie ma samej takiej opcji pianki mlecznej. Kawa barista, cortado, gorąca woda. No właśnie, czy gorąca woda poleci? Start. Wysoka. No leci, czyli tu jest wszystko ok podpięte. To teraz pianka, tylko z tego co ja pamiętam, ten ekspres nie ma opcji samej pianki. Tak przynajmniej mi zeznawaliście wy, bo ja tego nie badałem. Kawa biała, pianka mleczna, zwracam honor. No. Ja przepuszczę przez to kawę, jemu się nic nie stanie, bo chcę sprawdzić, czy on w ogóle pobiera, bo pan Artur twierdzi, że nie. Dobra, podgrzewa na razie grzałe. Więcej tej pianki niż 3 sekundy daj. Nie, coś jest zapchane. No. Tak, ewidentnie coś jest zapchane. To musimy zbadać w takim razie. Dobra, słuchajcie, kawę robi. Ciekawe. A jeszcze mu dajmy chwilę. Dobra, to tak, zdejmijmy to. Coś jest przypchane. Ewidentnie, bo trochę poleciało.
ale tylko trochę. Może ta dysza. Obrócę go to, tak, wyłączmy go to po pierwsze. Odstawmy kawę to po drugie. I kierunek do Was. Woda wypada. Niech sobie wypada. Żebyście widzieli, co będę teraz robił. Niech sobie to tam leży, niech sobie to tu leży. Tu jest taki odkręcany element. Można to zrobić kluczem. Najlepiej, jeśli wiecie, co robicie, można to złapać kombinerkami i troszeczkę poluzować. Ten element się lubi zapchać. I myślicie, że to byłoby śmiechawo. No tak. Mogło to być to. Jeszcze tutaj jakimś dziobakiem bym wjechał. Ale dobra, rozkręćmy to, zobaczmy, co tu pan Artur tam w środku nakombinował. Bo to jest, kurczę, jakiś przypchany element. Ciekawe, co to może być. Czy to jest w zaworze ceramicznym, czy tu? Należałoby ten ekspres odkamienić na dzień dobry, tak porządnie odkamienić, słuchajcie. Żeby sprawdzić, o co tu chodzi. No ale zajrzyjmy. Są 3 śrubki, łatwy dostęp, w teorii przynajmniej, słuchajcie. To zobaczmy, co tam pan Artur grzebał. Bo on ewidentnie próbuje pchać mleko. Znaczy parę. Gdzieś napotyka opór i wywala go zaparzaczem. Ja sobie tu popatrzę. Może być zapchany ten element. Wystarczy, że on jest zapchany. Nie, no tu jest wszystko podpięte, słuchajcie. Raczej ciężko tutaj się pomylić. Raczej tu nic pan. Dobra. To jak mamy to w ten sposób, odpalamy. Zobaczmy, co się teraz stanie. Czyli wracamy do takiej pozycji, żeby mi było łatwo tu podpiąć wodę z powrotem. O. Tak bym chciał, żeby ona nie wyskoczyła. Dobra. Odpalmy go. Na razie mamy tylko wylewkę rozebraną, więc zaraz musimy udać, że jest woda. Tak właśnie teraz. O. Napełnić zbiornik wody i patrzcie, już gotowy do pracy. Tak, tylko ta ręka do symulacji wody. Piana. Coś tu jest ewidentnie przypchane. Zaraz zobaczymy co. Piana. Piana. Go. Tylko tak dobrze by było, żeby to nie wystrzeliło we mnie. Tylko w dół. Patrzcie, naprawiło się. No cóż, no. Wiecie. Wiemy, gdzie szukać. Czyli mamy dwie opcje, co było zapchane. Albo ten element złapał mleka po prostu, słuchajcie. Tu. Należałoby go, bo on jest taki. On jest taki, słuchajcie, że ja czuję, że on jest zapchany. Gdzie jest mój bank narzędzi tortur? Powiedzmy. O, szukaj na podłodze. To są takie sprzęty tutaj do... O, patrzcie jak zaczęło działać. No cud. Cud nad Wisłą, słuchajcie. No po prostu nie dbało się o układ mleczny. Chociaż to się mogło, też wiecie, nie będę tu wyrokował. Raczej jest to z zaniedbań. Zaciągnęło mleko, mleczko sobie w kluseczkę zaschło. No i jak sobie zaschło w kluseczkę mleczko, no to widzieliście efekt, no co tu będę ściemniał, tak? Prosta rzecz. I tu macie fajnie, to za to Jurę należy pochwalić, bo nawet sami możecie sobie to wyczyścić, oczywiście z głową. No ale sami widzicie, że stryknę ekspres na off. O, prąd to prąd. Sami widzicie, że tu mógł być nawet tu na końcu wężyka jakiś farfocel z mleka. I no ja go otwierając wydmuchał go ten wężyk gdzieś na mnie, tu na ziemię. No nie będziemy teraz kluska mlecznego szukać, bo to by było co najmniej dziwne. Ale zobaczcie, to jest dosyć banalne teraz do złożenia. Ten wężyk tutaj się trochę brzydko układa, ale on się tu wciśnie. O. No i co? No i pozostaje skręcić pozostałe śrubki. I jak dobrze pójdzie, oczywiście zaparzacz do czyszczenia, ale toście widzieli już nie raz, więc nie będę was przed Sylwestrem tym męczył. Cały zaparzacz idzie do czyszczenia, ale to już po testach
bo jeszcze będę poszukiwał tutaj, chociaż ten wyciek mógł być z tego, że jest zapchana ta dysza i to tam waliło parą na wszystkie strony, bo skoro to sporadyczny wyciek, tak jak pan Artur zeznaje, to mogło być to. Oczywiście to wszystko przejdzie testy, ten ekspres zrobi 10 kaw. Bo sporadyczny wyciek to jest najgorsze, co może być. Jakby to się lało cały czas, a ja tu nic nie widzę, zresztą zaraz zrobimy parę kaw, to sami zobaczycie. To samo tu. Udrażniamy. Bo tu też ta dysza jest, jak widzicie. Teraz widać, że jest prześwit chyba, spójrzcie. Widać? Widać. Widać moją rękę. O, to. Nie ma dziurki. Widać. To wszystko trzeba wyczyścić. To jest takie, zwróćcie uwagę, na takim, no na klucz, po prostu, tak bym to nazwał, na klucz. Tu sprawdźcie oczywiście ten o-ring, tu wszystko musi być, słuchajcie, szczelne, bo przy spienianiu mleka łapanie lewego powietrza niewskazane. No i co teraz? Podstawowa rzecz, jaką należy zrobić, zaraz zresztą będziemy tutaj powoli podsumowywać tą banalną, jak się okazało, naprawę, no ale trzeba coś o tych ekspresach wiedzieć, o ich zasadzie działania, żeby je naprawiać. Pamiętajcie, nigdy zwykła końcówka wężyka w tych ekspresach, tylko takie coś, też mam w swoim takie coś, to powoduje, że ta pianka jest naprawdę aksamitna i ciężko jakiekolwiek inne brudasek, widać, nie? Ciężko jakieś inne pianki mleczne, takie jak robi Jura, porównywać, bo naprawdę jest sztos. Testujemy. Tylko dajcie mi sekundę, przyniosę mleko. Mleko? Wodę z płynem do naczyń. W pełni, słuchajcie, przygotowany. Jeszcze bym tu dolał wody, znacie wodę. Tą, co wiecie, dziewice, łzy, łąka. Kojarzycie? To trochę doleję. Mam nadzieję, że nie zatrzymałem nagrywania. No warunki takie, jakie są. O, wiadomości mi się otworzyły. Tragiczny lot Embraera. O co chodzi? Coś się stało znowu. Nie będę czytał wiadomości, omijam wiadomości szerokim łukiem. Dobra, odpalamy, słuchajcie, robimy test jakiejś kawusi mlecznej. No i potem to już, tak jak mówiłem, zaraz podsumujemy całość. Woda jest, wszystko jest, power. Do czyszczenia, wiadomo. Zaskakujące, nie? Roczny blok zaparzający. Ja go jeszcze wykręcę, pokażę go wam, ale to na koniec. Dobra, zbiornik wody, czyli oszuścik. Oszuścik, tak żebyście cokolwiek widzieli na ekranie. No ja biorę jakąś cappuccinę, słuchajcie. Kawa barista. Cokolwiek to jest. Cortado. Dla mnie to espresso, cappuccino wystarczy. Właśnie poszukuję cappuccino. 550 000 napojów mlecznych. A ja bym chciał cappuccino. Poproszę. To oczywiście jest płyn do naczyń z wodą. Tak zwany symulator. Urządzenie się nagrzewa, wodę mamy, no to patrzymy na filiżankę. Nawet wysokie szklanki tu wejdą. Miejmy nadzieję, że się spieni. Nie zrobi mi siary. Zapchany cappuccinator był, ale jak widzicie, już nie jest. Złośliwiec, bo się trzęsie membrana. Na szczęście Dobra. Na szczęście przy spienianiu mleka tej wody dużo nie pobiera, więc złapie tylko bąbelek powietrza. Tutaj odpadają z gliszcza zaschniętej kawy. No idzie ta kawa. No i idzie. I to całkiem ładnie widać po stróżce. To jest taka typowa dla Jury kawa. Esencja. No tak, powietrze łapiemy. Wiadomo, o co chodzi. To nie problem ekspresu, tylko obsługi. Zdarza się. On to powinien dokończyć nawet. Taki jest cwany, tego nie wiedziałem. Słuchajcie, chwała mu za to. No i dobra. Wszystko działa, słuchajcie. Wszystko działa. 17 rąk potrzebne do obsługi ekspresu. Ten zaparzacz trochę za głośno chodzi, ale po wyczyszczeniu pewnie będzie chodził inaczej. Słuchajcie. Jeszcze. Teraz tak, pstryk go w ogóle off. Ja już w tej chwili mogę wypiąć. Tylko skąd wypiąć? Wypnę chyba z płyty, będzie prościej. Tak. Wypnę sobie ten boczek.
z czujnikiem. Spieniam mleko. Zaraz podsumujemy wszystko, tylko to niech się już moczy. Rękawice wracają, już nie będę ekranu dotykowego na ten moment dotykał. Widzicie, jaka piękna kawa z płynem do naczyń, można sobie wypić, bąbelki nosem puścić i wszystko się zgadza. Trochę tu pochlapane. Wyjmijmy już to, o, wsadźmy tu. Zobaczmy fusy. No kurna, słuchajcie. Jakieś pytania? Wszystko tu się zgadza. Czy bym zmieniał ustawienie młynka? Nie. Według mnie jest ok. Mogę nawet spróbować wyjąć jednego kejkusia. Prawie się udało. A, może troszeczkę drobniej, ale to już kosmetyka tak naprawdę. Tu sucho, tu sucho, tu sucho. Wyjmijmy ten zaparzacz. Tak na koniec. Od razu podsumowując, czyli co? Zapchany cappuccinator. Nic tu więcej nie było, nic tu panie Arturze nie rozpiął. Po prostu zapchane były te dysze, kwestia rozebrania tego doszczętnie. Wypięcia wężyka, dziwne, że panu to nie wyszło w jakiś sposób. No ale, jak mówię, doświadczenie tu robi swoje. Ta strona ekspresu. Ja go już wypnę też z prądu. Mimo, że wyłączyłem listwę, ale strzeżonego. Tu wszędzie sucho, słuchajcie. Zresztą pod ekspresem też jest sucho. Więc sporadyczny wyciek to może być to, co mówiłem. Widzieliście ten objaw, że ta para tam leciała. No nic tu nie cieknie. No tak jak patrzę, wszędzie jest suchutko, na złączkach jest suchutko. Zresztą wycieki byłoby widać, słuchajcie, bo by był taki nalot. Oczywiście ja zdejmę jeszcze obudowę grzałki. Możemy to nawet zrobić teraz. Odpowiednim oczywiście bitem. No i właśnie dlatego nie lubię, słuchajcie, w rękawiczkach pracować. Dobra, odkręćmy. Odkręćmy, zajrzyjmy. Od razu. Komisyjnie. Czy to będzie ten? Może być. To nie jest co prawda dokładnie ten, ale tym też to odkręcimy. No wyłaś. Zajrzyjmy, ale tu wszystkie złączki są na zewnątrz. No, słuchajcie. Przegląd polega też na obejrzeniu oględzinach całego ekspresu, więc zróbmy tak jak należy. Wszystko jest na wierzchu, wszystko widać, nic tutaj się też złego nie dzieje. Grzałka gorąca w rękawiczce, można sobie pozwolić. Macie pełen obraz. I co? Wyciągamy zaparzacz. Wyciągamy zaparzacz i kończymy. Czyli co? Przegląd ekspresu tak naprawdę. Diagnostyka. Ja muszę się skontaktować z panem Arturem teraz, zaraz mailem po nagraniu. Ale to myślę, że tak jak nagrywam to dla was dzisiaj w sobotę, to kontaktował się będę już w poniedziałek. Panie Arturze, jeśli pan to ogląda, bo ten ekspres sobie pochodzi przez weekend, pomęczę go, żeby wykluczyć jeszcze te takie sporadyczne wycieki, o których pan pisze. Także będzie prawdopodobnie uratowany. Zobaczymy jeszcze ten zaparzacz z bliska. On trafi do mycia, ewentualnie jeszcze wymiana uszczelniaczy, chociaż jak zaparzacz ma rok. I ten ekspres był w serwisie, jeszcze pewnie trochę czasu spędził i tu pan Artur też, on u mnie już miesiąc leży, bo to wiadomo, różne inne sprawy, plus co? Plus u pana Artura też pewnie chwilę poleżał, zanim się z nim do mnie zgłosił, bo to gdzieś tam na przełomie listopada i grudnia dyskutowaliśmy o tym ekspresie, więc no nie ma pewnie wielkiego przebiegu ten zaparzacz, zaraz zresztą zobaczycie pewnie, że te uszczelki powinny według mnie wyglądać jak nowe. No bo co tu ma nie działać, moi mili, co tu ma nie działać? To mamy wykręcone, to mamy wykręcone. To jeszcze tu. Tylko odpowiedni bit. A, pewnie ten. To jeszcze tu. I nam się wyłoni. Jeszcze chyba tam jest jeden wkręt. Tu przypominam po raz kolejny wszystkim, nie pomylcie tutaj śrub z wkrętami przy zaparzaczu, bo narobicie sobie buby. Jakie plany na Sylwestra, słuchajcie. Dzisiaj mamy sobota, jest film i w poniedziałek będzie film podsumowujący rok. Wydarzenia w serwisie, wydarzenia na kanale, wydarzenia związane ze mną, z wami. Takie pitu podsumowujące. Jakie macie plany na Sylwestra? Piszcie w komentarzach na dole. Zastanawiałem się nawet szczerze wam powiem nad live'em sylwestrowym, ale na YouTubie tego nie zrobię, bo chciałbym, żeby tam leciała jakaś muzyka, no a tutaj oczywiście prawa autorskie nam skoczą. Nie wiem, czy ja to odkręcam, czy nie. Mam pewne obawy, że nie.
dobra. Mamy to, słuchajcie. Tu sobie wypinamy. No to możecie zobaczyć w grudniu 2023 roku wymieniony zaparzacz. Tu mamy datę, spójrzcie. Wygląda on tak. Czy ekspresy Jura są higieniczne? Odpowiedzcie sobie sami. Ja wam zaraz obniżę tutaj na blat. Ja uważam, że zwłaszcza te z małymi zaparzaczami, no to macie obrazek. To wszystko idzie do mycia. Tutaj śrubka. Zobaczcie, uszczelki. Całkiem sensownie to wygląda. Już was tu zbliżam. Schowajmy ten syf. To całkiem sensownie wygląda uszczelka. Czy regenerować ten zaparzacz? No tak, no na pewno idzie do czyszczenia, do smarowania, do włożenia z powrotem. Tu wszystko do mycia, słuchajcie. Ale podsumowując, aż się upociłem przy tym. Lumix. Podsumowując, słuchajcie. Zapchany kapucinator. Problem ze spienianiem mlekiem. No tu ciężko winić producenta, po prostu to mleko tam zaschło. Czy to zaniedbanie, czy po prostu nie fart, ciężko powiedzieć. Wyciek nie stwierdzono, jeszcze wam właśnie pokazywałem wam drugą stronę przed chwileczką. Wycieku nie stwierdzono, ale to jeszcze potestujemy. Zaparzacz idzie do kąpieli błotnej, ja to tak nazywam, czyli idzie w chemię, potem idzie do smarowania uszczelek. Nie ma sensu chyba wymieniać, jeszcze obejrzę jak wygląda ta główna, bo ten zaparzacz ma rok, tak? Rok produkcyjnie, więc na pewno ma mniej. Czy kawa leci za wolno? Moim zdaniem nie. Może to być problem kawy, może to być problem zakamienienia, może to być problem też zapchania tutaj tej wylewki. Nie stwierdziliśmy tego, więc kompletny taki przegląd tego ekspresu plus czyszczenie tego kapucinatora, co też wchodzi w przegląd. Koszty? Zobaczymy. Myślę, że około 500-600 zł max. Może. Zobaczymy, co jeszcze wyjdzie. Jeśli się zamkniemy w tym wszystkim, co tu jest, to mniej więcej takie to koszty. Tyle, moi mili. Miłej soboty Państwu życzę. Zapraszam na sociale, gdzieś się będą tu pojawiać pewnie na Instagrama, na TikToka, na Facebooka. Zapraszam na grupę na Facebooku. Wszystkie linki macie do sociali i do grupy na Facebooku w opisie. Co do kawy, która stoi tu za mną, tam gdzieś jest jeszcze czarna, pingwin pilnuje kawy po 6 stycznia, czyli po 3 króli zamawiamy, dopiero ruszamy z zamówieniami, wtedy rusza piec w palarni, wtedy też niestety będą nowe ceny, będę wam odpowiadał, więc jeśli już zamawialiście u mnie kawę, to pamiętajcie, że zmieniły się ceny, niestety, jak się pewnie domyślacie, wyższe. Tyle, miłej soboty, w poniedziałek film podsumowujący rok, więc w poniedziałek jeszcze się widzimy, także nie życzę wam dzisiaj wszystkiego dobrego w nowym roku, oczywiście, że wam życzę, ale złożę wam jeszcze życzenia pojutrze, widzimy się w poniedziałek. Co złego to nie ja, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Daj lajka, daj łapkę, daj suba. Do zobaczenia pojutrze. Pozdrawiam was. Cześć.